Ten 5-gwiazdkowy hotel działa w zamku, który podczas II wojny światowej służył żołnierzom SS. Dzisiaj są tutaj designerskie wnętrza, mnóstwo sztuki, restauracja z ponad 30-letnią historią i jedno z najpiękniejszych spa, jakie do tej pory widziałam. A to wszystko z widokiem na Wisłę, Kraków, a przy dobrej pogodzie nawet na Tatry. Brzmi niemal idealnie. Ale czy widok może być warty 1500 zł za noc? Sprawdźmy to. Cześć, nazywam się Zuza Woźniak i jestem architektką. Od kilku lat prowadzę własną pracownię projektowania wnętrz WOS Design. A w tej serii razem z moim mężem Rafałem pokazujemy Wam najciekawsze i najbardziej nietypowe hotele w Polsce i za granicą. Także jeżeli nie chcesz przegapić kolejnego odcinka, to koniecznie zasubskrybuj ten kanał i naciśnij dzwoneczek. A dziś zabieramy Was do Zamku Zinar w Krakowie. Chociaż można odnieść wrażenie, że wyjechaliśmy gdzieś daleko za miasto, to nadal jesteśmy w granicach Krakowa, a dokładniej w Przegorzałach. Do hotelu prowadzi kręta droga przez Las Wolski i ten dojazd bardzo dobrze buduje napięcie i wprowadza w klimat całego pobytu. Już od samego podjazdu czułam podekscytowanie tym, co zaraz zobaczę. Po przejechaniu przez szlaban zza drzew wyłania się zamek. Budynek jest bardzo monumentalny i zrobił na mnie bardzo duże wrażenie. Stylistyka od razu przypomniała mi romańskie budowle, o których uczyłam się na studiach. Mamy kamienną elewację, wysoki dach i bryłę, która swoimi skrzydłami otacza plac wejściowy. Zabudowania skąpane są w zieleni, a zamek jest częścią większego kompleksu. Oprócz głównego budynku znajduje się tutaj historyczna Willa Baszta oraz znacznie bardziej współczesny Forest Hotel. Od razu moją uwagę zwróciły zawieszone nad podjazdem i placem przed hotelem balansujące rzeźby. Dzieła autorstwa Jerzego Kędziory przedstawiają sportowców z różnych dyscyplin, a część z nich była prezentowana podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. To pierwsze z dzieł sztuki, które będą nam towarzyszyć tutaj przez cały ten pobyt. Historia wzgórza nie zaczyna się jednak od głównego zamku. Najpierw, pod koniec lat 20. XX wieku, powstała znacznie mniejsza Willa Baszta, zaprojektowana jako prywatny dom i pracownia Adolfa Szyszko-Bohusza. Był to jeden z najważniejszych polskich architektów pierwszej połowy XX wieku i człowiek, który przez wiele lat kierował pracami na Wawelu. Forma baszty była inspirowana odkrytymi przez niego na Wawelu pozostałościami przedromańskiej rotundy z IX wieku. Styl, jakim można ją określić, to neoromantyczny modernizm. Baszta była więc jednocześnie prywatnym domem, pracownią i jego architektonicznym eksperymentem. Budynek przetrwał do dziś i zachwycił mnie zarówno z zewnątrz, jak i od środka. Ale do tego jeszcze wrócimy. Jesteśmy już pod zamkiem Zinar, który kiedyś był sanatorium dla SS-manów. Także zaraz będziemy sobie zwiedzać, a na razie idziemy się zameldować. Po wejściu pierwsze co widzimy to majaczący w oddali krajobraz znajdujący się po drugiej stronie. Nie mogłam się powstrzymać, by nie podejść bliżej i zobaczyć chyba największego atutu tego miejsca. Widok. Dolina Wisły, Kraków, klasztor Kamedułów, okoliczne wzgórza, a przy dobrej pogodzie nawet Tatry. I ten widok nie jest tutaj tylko dodatkiem do architektury. On gra tutaj główną rolę. Mogłabym stać tam godzinami i go podziwiać. Od niego uzależniono nawet kategorie i ceny pokoi. Pokoje skierowane na dolinę są droższe, a im większe okno, tym cena rośnie. W Zinarze dosłownie więc płacimy za liczbę metrów kwadratowych krajobrazu. Recepcja, znajdująca się nieco bliżej wejścia, została otoczona zasłonami, dzięki czemu mimo dużej przestrzeni jest przytulna i trochę bardziej kameralna. Często też stosuję takie rozwiązania w salonach czy sypialniach, aby poprawić akustykę wnętrza.
Od pierwszych chwil widać również, że nikt nie próbował tutaj urządzić sztucznego, średniowiecznego zamku. Nie ma zbroi, tronów czy gobelinów. Jest bardzo współcześnie, kolorowo i zdecydowanie designersko. Nie brakuje jednak nawiązań do przeszłości, takich jak kamień na ścianach, kasetonowy strop czy świetne drzwi nabite metalowymi nitami. No po prostu petarda. Lobby jest połączone ze strefą eventową. Jak się dowiedzieliśmy, jeżeli akurat nie odbywa się tutaj wesele albo konferencja, sala staje się naturalnym przedłużeniem części wspólnej. Duże wrażenie zrobiła na mnie kamienna posadzka w kolorach beżu i bordo. Mi się mega podoba ta podłoga, bo ona jest z kamienia i każda jest inna płytka. Kocham naturalny kamień, a do takiego zamku pasuje jak ulał. Cięższą architekturę przełamują miękkie, obłe i bardzo kolorowe meble wykonane na wymiar. To jest zdecydowanie mój klimat. No do tego naprawdę dużo sztuki. Projekt jest modny, ale współczesny, a jednocześnie ponadczasowy. I co dla mnie najważniejsze, nie ignoruje budynku, w którym się znajduje. To jak poprzedni hotel powiedziałem, że wygląda jakby nie był projektowany przez architekta wnętrz, to tutaj nie mogę tego powiedzieć. Tutaj wygląda bardzo zaprojektowane i to nie, że źle, tylko oczywiście bardzo dobrze. Pięknie jest. Po zameldowaniu ruszyliśmy do naszego pokoju. Na piętro prowadzą surowe, granitowe schody z metalową balustradą, które stylistyką przypominały mi bardziej modernistyczne klimaty. Widać, że schody są z lat 40. są takie modernistyczne. Takie bloki kamienne. W sensie, że tu była taka, ja obstawiam, mogę się mylić, ale albo jest to nawiązanie, albo jest odtworzenie tego, jak ta klatka schodowa pierwotnie wyglądała. Korytarze są utrzymane w odważnej, ciemnej kolorystyce, a nastrojowe oświetlenie sprawia, że nie wyglądają jak typowa hotelowa komunikacja. Efekt dopełniają drzwi nabite metalowymi nitami, tak samo jak w lobby. Dzięki temu cały projekt ma własny, rozpoznawalny język. Zanim przejdziemy do naszego pokoju, musicie poznać historię głównego zamku. Ma on znacznie mroczniejszą historię niż sama baszta. Zaczęto go budować podczas okupacji jako reprezentacyjną rezydencję nazistowskiego gubernatora Krakowa Otto von Wachtera. Głównymi projektantami byli niemieccy architekci, ale projekt powstał według rysunków Szyszko-Bohusza. Przed wojną planował on rozbudowę swojej rezydencji o właśnie taki zamek. Pod koniec 1943 budynek przeznaczono jednak na sanatorium dla żołnierzy SS. W tej roli działał około roku, ponieważ w styczniu 1945 skończyła się niemiecka okupacja Krakowa. Wracamy do hotelu i do clou programu, czyli pokoju. Za nasz pokój o powierzchni 24 metrów zapłaciliśmy 1500 zł za noc ze śniadaniem. I pierwszą rzeczą, która zrobiła na nas wrażenie, nie było łóżko, tapeta czy designerska lampa, tylko przepiękny widok z okna. Najlepszy element tego pokoju, czyli widok, za który uważam warto dopłacić. Tak. Trzeba dopłacić. Nie pamiętam, ile dopłaty było. 200-300 zł. Widok, a bez widoku, ale no to jest to. Tutaj widzimy taras z restauracji, no ale przede wszystkim widzimy rzekę Wisłę. Tam na lewo Kraków majaczy. Majacz. No jest to piękne, no. Super. Zrobił na nas takie wrażenie, że spędziliśmy naprawdę sporo czasu po prostu patrząc i podziwiając. Dopiero w pokoju naprawdę rozumie się, dlaczego hotel tak mocno różnicuje ceny w zależności od kierunku i wielkości okna. Tutaj widok całkowicie zmienia odbiór wnętrza. To, co najbardziej mnie tu zachwyciło, ale i zaskoczyło, to niesamowicie spójny projekt wnętrza. W poprzednich hotelach, które odwiedzaliśmy, często pokój odstawał poziomem od reszty, więc tym bardziej doceniam to, jak udało się to tutaj zrobić. Bardzo podobała mi się tutaj kolorystyka. Mamy super ładne lustro.
w bordowej ramie, takiej dekoracyjnej, zestawione z tą taką musztardową pufą. Kinkiecik o bardzo ciepłym świetle pomarańczowym. On niczego nie doświetla, ale daje nastrój. Także fajnie. Mamy bardzo fajną wykładzinę i tapetę, które razem też obydwa, to zauważyłam, że są w jakieś takie pasy, jedna i druga. I też dla mnie jest wizualnie zadowalające, że te pasy przechodzą ze ściany w podłogę jakby. Że tu mamy pionowe pasy i one tu przechodzą podłogą. Mamy też dekoracyjne lampy z kamiennymi elementami, rozrzeźbiony zagłówek i naprawdę wygodne łóżko, na którym wybitnie się wyspaliśmy. Ale jako architekt wnętrz niestety nie mogę pominąć pewnych poważnych błędów w układzie funkcjonalnym tego pokoju. To, co mi się nie podoba jako układ funkcjonalny, to to, że szafa jest tam na samym końcu. Jednak zwykle układ funkcjonalny narzucałby, żeby szafa była bardziej w wejściu. Przy 2 osobach i walizkach było nam naprawdę mało wygodnie. Mamy biureczko, nie za duże i powiem szczerze, że ono jest jeszcze tym bardziej małe, bo po jakąś 1/3 zajmuje nam strefa, że tak powiem, kawiarkowo-kawowa i woda i tak dalej, więc tutaj na tym biurku de facto mamy bardzo mało miejsca zostawione. Do faktycznej pracy zostało więc już na tyle mało miejsca, że z laptopem wolałam rozłożyć się na łóżku. I mamy jeszcze lampkę do czytania i tutaj moja opinia jest taka, że dobre chęci, ale wykonanie średnio, bo zobaczcie, gdybym ja chciała sobie coś poczytać, leżę w łóżku, chcę poczytać, to mam książkę tutaj, a gdzie jest ta lampka? To nawet jak ją skieruję na siebie, to musiałabym czytać tak, bo przecież jak będę czytać tak, to sobie zasłaniam to światło. Więc tutaj dobre chęci, ale no nie do końca to wyszło. Dobrze, że mam Kindle, który sam się podświetla. Ten pokój jest przykładem tego, że świetna koncepcja stylistyczna i bardzo dobry dobór materiałów niestety nie muszą automatycznie oznaczać dobrego układu funkcjonalnego. Ale jeżeli chcecie mieć jedno i drugie, czyli i funkcję, i estetykę, to zapraszam oczywiście do współpracy po projekt i na konsultacje do WOS Design. Łazienka była estetyczna i całkiem wygodna, chociaż swoim wyglądem mnie nie porwała. Wchodzimy do łazienki. Mamy umywaleczkę, nie za dużą, ale wystarczającą. Mamy trochę blatu z granitu, bardzo ładnego. Zabrakło nam deszczownicy w sensownie rozmieszczonych wieszaków na ręczniki. No i mamy tu kabinę, która ma już od razu ode mnie plusa, bo ma pełne zamknięcie szybą, a nie tylko jeden kawałek stałej szyby, który sprawia, że potem się cały czas wylewa na łazienkę. Więc tu mamy szybę wahadłową. Co więcej, wahadłową, czyli możemy ją i otworzyć na zewnątrz, i możemy ją otworzyć do środka. I to jest mega wygodne, bo też po prysznicu, jak otworzymy ją do wewnątrz, to nie wylewa nam się woda kapiąca z szyby na podłogę w całej łazience, więc to jest bardzo spoko. Tutaj mamy baterię dosyć standardową, o dziwo bez deszczownicy. Mamy samą słuchawkę. No i teraz może się przyczepię, ale moje wnętrzarskie oko ucierpiało, gdy zobaczyłam chromowane wykończenia w łazience. O, to jest trochę niespójne z resztą pokoju, bo zwróćcie uwagę, że w pokoju były te wykończenia w złocie szczotkowanym, a tu mamy co? Mamy chrom. I ja obstawiam, że to wyszło tak, że wzięli baterię z Grohe, bo tak jego mieli deala, a z Grohe nie ma złota szczotkowanego za bardzo. Przy tak spójnym projekcie trochę szkoda, że ta konsekwencja urywa się akurat na progu łazienki. Moja normikowa ocena. Podoba mi się. Podoba mi się. Nowe, ładne, fajne, kolorowe. Takie z pomysłem. Najważniejszy jest widok. Po to się wzięło ten pokój, bo można było mieć widok na, no może nie na dziedziniec, ale podjazd. na podjazd. Więc ja bym powiedział, że warto dopłacić. No, ten widok jest najważniejszy. Właśnie mi się design bardzo podoba i
Ogólnie podoba mi się ten hotel, ma taki fajny vibe. Musimy sobie połazić po nim. Musimy. Po zapoznaniu się z pokojem, dzięki uprzejmości obsługi, zostaliśmy oprowadzeni po całym kompleksie. Zajebiste prowadzenie. Sztosowe totalnie, 12 na na 10. Było to jedno z najlepszych oprowadzeń, jakie mieliśmy podczas naszych hotelowych wojaży. Pani Marta, menadżerka hotelu, opowiadała z ogromną pasją i zwracała uwagę na rzeczy, które łatwo byłoby samemu przegapić. Dzięki niej nie tylko zobaczyliśmy, jak pięknie wykończony został hotel, ale przede wszystkim poznaliśmy historię tego miejsca, jak się zmieniało i jak wyglądała renowacja. Jedno ze zdań, które szczególnie zapadło mi w pamięć. Nie sztuką jest otworzyć komnaty, ale sztuką jest nadać im lekkości. Poznaliśmy też naprawdę tonę ciekawostek, zarówno o architekturze, jak i znajdującej się w niej sztuce. A sztuki jest tutaj naprawdę dużo. Podczas oprowadzania zobaczyliśmy także apartament, tak zwany Panorama Suite, o powierzchni 40 m2, który w terminie naszego pobytu kosztował około 3000 zł za noc. I tutaj różnicę zobaczyłam od razu. Mamy znacznie większe okna, bardziej premium materiały, np. naturalny fornir, w odróżnieniu od laminatu, który był w naszym pokoju, kamień, zaobloną zabudowę i ciekawszą łazienkę. Tak samo jak w naszym pokoju zachwyciły mnie też tkaniny. Jednak najlepszym elementem, który zdecydowanie mógłby mnie skusić do wybrania tego pokoju, jest jednak wanna, ustawiona bezpośrednio przy oknie i piękny kamienny detal tuż przy niej, wykonany z czerwonego trawertynu. Można się więc kąpać, patrząc na Wisłę i panoramę. Najbardziej w całym apartamencie zdziwiły mnie chyba 2 telewizory, zawieszone po 2 stronach jednej ściany. Nie jestem pewna, czy to potrzebne, bo raczej oglądanie telewizji to ostatnie, co chciałabym robić w tym hotelu. Podczas oprowadzania przez panią Martę weszliśmy również do historycznej baszty. Mamy tutaj kasetonowy strop z XV wieku, który został tu przeniesiony podczas powstawania budynku. Skala wnętrz jest znacznie bardziej domowa niż w głównym zamku, co ma sens, bo pierwotnie była to właśnie prywatna rezydencja architekta. Jej wnętrza są dzisiaj wykorzystywane głównie przy wydarzeniach i prywatnych przyjęciach, ale także podczas sesji jogi i pilatesu. Jako osoba praktykująca jogę z wielką chęcią wybrałabym się na zajęcia w tym miejscu. Na najwyższych kondygnacjach hotel planuje w przyszłości stworzyć 2 apartamenty o powierzchni około 100 m2 każdy. Jeżeli powstaną, mogą być najbardziej wyjątkowymi pokojami całego kompleksu i z wielką chęcią wrócę, by je zobaczyć. Naprawdę pani nam opowiedziała wszystko przepięknie. O historii, o tej sztuce, o całym tym miejscu i powiem szczerze, że nie wiem, czy to mogło być kolejny... Klucz myślę jest za rogiem, uważam. Ja myślę, że tutaj spokojnie 2 mogłyby być na ten moment. Tak. Jest ta Jeszcze ocenimy ostatecznie na koniec tak, pobytu, ale jest i historia, jest dbałość o szczegóły, jest sztuka, jest wysoki poziom tych materiałów w tych pokojach, tych oczywiście Junior Suite, ale gdy byliśmy w Rafflesie, to tak de facto to był Junior Suite. No okay. Więc jakby jak porównywać, to porównywać na równo. No dobra. I wtedy w tym momencie nie ma sobie nic do zarzucenia, ani ten pokój, ani ten hotel. Wydaje mi się, że naprawdę myślałem, że będzie dobrze, ale jest dużo lepiej, jest dużo ciekawiej, jest dużo odważniej właśnie też z tą architekturą w środku. Ja trochę myślałam, że jak będzie po prostu jakiś stary zamek, to tak po staremu zrobione. Nie, ja trochę wiedziałem, że po nowemu, ale właśnie dla kontrastu z Kopernikusem, ja bym powiedział, że jeżeli Kopernikus ma 2 klucze, to tutaj też są 2. Po wojnie zamek przeszedł w ręce państwa, a później przez wiele lat był związany m.in. z Uniwersytetem Jagiellońskim. W 90 roku otwarto tutaj restaurację Uzijada, dzisiaj działająca jako Ziyad Restaurant. To właśnie restauracja była początkiem działalności obecnej grupy hotelowej. Sam hotel jest znacznie młodszy, w obecnej formie zaczął działać w 24 roku. A skoro to od niej wszystko się zaczęło,
to sprawdźmy, czy nadal warto tutaj przyjechać również dla jedzenia. Do restauracji przyjeżdża sporo osób, które wcale nie nocują w hotelu, dlatego stolik zdecydowanie warto zarezerwować wcześniej. Było dosyć drogo, bo dania zaczynają się od 80 zł, ale tak naprawdę płacimy tutaj za widok i w tym kontekście jest to warte swojej ceny. My jedliśmy m.in. przepyszny tatar i stek z tuńczyka. Taki dobry. O panie. Takie grubo ciosane jest to mięso, ale jest tak delikatne. Te sosy, ten zielony jest taki świeżutki. Ale to jest polskie wasabi. Nie, ona mówiła chyba, że wasabi jest wkrojone w środek. Złoto. Trochę słabiej wypadł kurdyjski kebab nabity na cynamonowe pałeczki. Największe wrażenie zrobiły na mnie jednak wnętrza, a szczególnie sale ceglane. Ośmiokątne pomieszczenie z cudownym ceglanym sklepieniem, do którego dodano fantazyjne zielone kanapy i lustra, które podkreśliły geometrię pomieszczenia. To była prawdziwa perełka. To bardzo dobry przykład połączenia historycznej architektury ze współczesnym wyposażeniem. Uwielbiam tego typu rozwiązania. Tuż obok znalazła się sala, w której wykorzystano również stare piwniczne ściany, w których niegdyś przechowywano alkohol. Podczas oprowadzania pani nam wspominała, że tutaj był trzymany alkohol, z tego co pamiętam. I teraz tu przy wejściu nadal zostały takie otwory, co tam włożę rękę całą i podejrzewam, że tam były trzymane butelki. Ale za to tu w tych dalszych zrobiony jest taki zabieg, że są powklejane maleńkie, okrągłe lusterka i to robi taki piękny efekt tutaj w tym wnętrzu, że ja się nie mogę po prostu napatrzeć na to. To jest po prostu taka świetna decyzja projektowa, że szapoba, czapki z głów. A tutaj jest wejście do schronu. Tak, a tu jest wejście do schronu. To taka pozostałość po pierwotnym przeznaczeniu budynku. Właściciel hotelu planuje otworzyć w nim galerię sztuki. Przy restauracji znajduje się również bar z ladą, która zachwyciła mnie podświetlonym kamieniem. Wygląda to świetnie, ale problemem jest jednak sama lokalizacja baru. Znajduje się w przejściu pomiędzy salami restauracyjnymi, dlatego cały czas ktoś przechodził obok. Brakowało mi tu kameralności i poczucia, że możemy usiąść na trochę dłużej i odciąć się od reszty hotelu. To piękny bar, tylko bardziej do zobaczenia niż zaszycia się przy nim na cały wieczór. Kończąc segment restauracyjny, nie mogliśmy nie spróbować śniadania. Idziemy na śniadanie. Idziemy na śniadanie. Chociaż nie jestem nic głodny po wczorajszej kolacji. Ale no, idziemy na śniadanie. Zobaczymy. Mam nadzieję, że jest do 11, chociaż ona mówi, że do 10. Tak. Było dobre, ale bez większych rewelacji. Wybór w bufecie jest raczej niewielki, natomiast hotel nadrabia daniami przygotowywanymi na zamówienie. Całość podano w pięknej, kameralnej sali. Bardzo dobrze działają tutaj zasłony, które dzielą większą przestrzeń i oddzielają od siebie poszczególne stoliki. Ale wróćmy jeszcze do poprzedniego dnia. Po pysznym obiedzie w restauracji postanowiliśmy skorzystać z hotelowego spa, które w 2026 roku otrzymało nagrodę w konkursie Perfect Spa Awards. I już samo dojście jest tutaj częścią tego doświadczenia. Do spa prowadzi przejście wykute w skale. Jak dowiedzieliśmy się podczas oprowadzania, wcześniej znajdował się w tym miejscu jedynie niewielki kanał techniczny, który podczas remontu został poszerzony. Zamiast zwykłym hotelowym korytarzem przechodzimy więc właściwie przez wnętrze wzgórza. Spa znajduje się pod historyczną basztą i zupełnie mnie oczarowało. Składa się z basenu z hydromasażem, strefy saun oraz 4 gabinetów masażu. Wnętrza oparto głównie na kamieniu, trawertynie, stali i miękkim nastrojowym oświetleniu. Przy basenie znajduje się też strefa relaksu, w której poszczególne leżaki można było oddzielić zasłonami. Dawno tak nie wypoczęłam.
Basen ma efektowną stalową nieckę, która przepięknie odbijała światło. Woda podczas naszego pobytu była dla mnie trochę za chłodna, ale sam klimat zdecydowanie to wynagradzał. Jedyny minus? Źle dobrany materiał na posadzkę, na którym wszyscy goście, łącznie z nami, się poślizgiwali. W łazienkach i szatniach dopracowano nawet najmniejsze detale. Jako architektka muszę docenić piękne umywalki wyrzeźbione z litych bloków kamienia oraz bordowe blaty z Rosso Levanto. To jeden z moich ulubionych kamieni, więc oczywiście od razu zwróciłam na niego uwagę. Strefa wellness jest jednym z najmocniejszych punktów całego pobytu. Na koniec żałowaliśmy tylko, że nie zaplanowaliśmy więcej czasu na spa albo masaż. W samym Zinarze nie ma natomiast siłowni, ale goście mogą korzystać ze strefy treningowej w sąsiednim Forest hotelu. Nie jest to tak wygodne jak zjazd windą na inne piętro, ale ponieważ oba budynki znajdują się w jednym kompleksie, można nie uznać tego za duży problem, chociaż my tam nie dotarliśmy. Obsługa przez cały pobyt była bardzo miła, pomocna i wyraźnie zaangażowana. Szczególnie dobrze wspominamy oprowadzenie i tutaj naprawdę wielkie słowa uznania dla pani Marty, która nas oprowadziła. Poświęciła nam prawie godzinę i pokazała każdy zakamarek hotelu. Momentami było jednak czuć, że część zespołu nadal zdobywa doświadczenie i nie ma jeszcze takiej pełnej swobody, jaką spotkaliśmy na przykład w hotelu europejskim albo w Kopernikusie. Ale raczej to kwestia wprawy, która przyjdzie z czasem. Mimo tych drobnych braków naprawdę czuliśmy się zaopiekowani i przez cały pobyt byliśmy traktowani bardzo serdecznie. I teraz najważniejsze pytanie. Czy polecamy zamek Zinar? Bardzo. To jeden z niewielu hoteli w Polsce, które polecilibyśmy nie tylko jako bazę do zwiedzania miasta, ale jako główny cel weekendowego wyjazdu. Tutaj można przyjechać, zjeść dobry obiad, spędzić kilka godzin w spa, spacerować po lesie, oglądać sztukę i właściwie przez cały pobyt podziwiać widok na Dolinę Wisły. Nie trzeba wybierać najdroższego apartamentu. Naszym zdaniem znacznie ważniejsze jest jednak zarezerwowanie pokoju z widokiem. To właśnie krajobraz najbardziej zmienia doświadczenie tego hotelu. Pokój miał co prawda kilka problemów funkcjonalnych, śniadanie nie zrobiło na nas ogromnego wrażenia, a zespół potrzebuje jeszcze trochę doświadczenia, ale jako całość ten hotel jest po prostu świetny. Nie tylko ze względu na architekturę, ale przede wszystkim ze względu na całe doświadczenie, możliwość przebywania w pięknych wnętrzach, relaksu w naprawdę wyjątkowym spa, dobrego jedzenia i ciągłego kontaktu z niesamowitym widokiem. Czy wrócilibyśmy do Zinar? Zdecydowanie. I następnym razem od razu zarezerwujemy więcej czasu na spa. To już wszystko w tym odcinku. Dajcie znać w komentarzach, czy słyszeliście wcześniej o zamku w Przegorzałach i czy spodziewaliście się znaleźć tutaj tak współczesne wnętrza. Jestem też ciekawa, czy dopłacilibyście do apartamentu z wanną przy oknie, czy wystarczyłby Wam pokój z dobrym widokiem. Jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał i napiszcie, jaki hotel powinniśmy odwiedzić w kolejnym odcinku. A my widzimy się już niedługo. Tym razem ruszamy do kolejnego miasta na południu Polski i hotelu, który znajduje się wśród średniowiecznych katedr. Cześć!